FPV. Niesamowite hobby z wysokim progiem wejścia. Lutowanie, wypadki, naprawy. Czy nie można łatwiej? Avata jest drugim podejściem DJI do produkcji dronów FPV. Dron na papierze poprawia wiele błędów poprzednika. Czy warto go kupić? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym filmie, ale zacznijmy od tego, co udało mi się tym sprzętem nagrać. Czego się nie robi dla dobrych ujęć. Jeśli interesuje Was tematyka filmowania dronami albo szeroko rozumianego tworzenia kontentu wideo, to zachęcam Was do intensywnego naciskania tego czerwonego przycisku, żeby nie przegapić żadnych filmów, które dla Was szykuję. Wracamy do tematu odcinka. Czy warto kupić drona FPV DJI Avata? Trochę mi zeszło z tą recenzją, ale w pewien sposób się cieszę, bo w grudniu wyszła pewna aktualizacja, która naprawdę dużo namieszała i mam wrażenie, że może wpłynąć na tą decyzję, która widnieje w tytule tego filmu. I od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym wymiataczem FPV, nie będę tutaj omawiał rekomendowanych rate'ów, ani odczuć przy robieniu power loopa Avatą, a w porównaniu z innym dronem. Ja po prostu lubię latać dronami z kamerą, żeby nagrać jakieś fajne ujęcie. Dla niewtajemniczonych skrót FPV to First Person View, czyli latamy w specjalnych goglach i widzimy świat z perspektywy naszego drona. DJI od jakiegoś czasu próbuje znaleźć swoje miejsce na rynku i Avata jest skierowana do takich osób, które chcą zacząć bawić się w FPV, ale nie do końca chcą się wgryzać w ten temat i wchodzić przez ten wysoki próg wejścia. Bo z jednej strony mamy kwestię sprzętu. Te drony są często budowane od zera, mamy tu różne protokoły transmisji, flashowanie firmware'ów, tu nawet baterie trzeba nosić w specjalnych workach, bo źle użytkowana może pewnego dnia nam zapłonąć. Z drugiej strony mamy samo latanie. W FPV zaczynamy zabawę latając w symulatorze, bo latanie w akro jest cholernie trudne i wymaga po prostu doświadczenia i wyrobienia sobie pewnej pamięci mięśniowej. DJI próbuje trochę zmienić ten rynek, wydając zestawy dronów FPV skierowane do takiego, powiedziałbym, bardziej tradycyjnego konsumenta, który pójdzie sobie do sklepu i powie: poproszę drona FPV, i takiego drona też dostanie. A ten dron będzie napakowany systemami wspierającymi, które po prostu ułatwią wejście w ten świat i ułatwią samo latanie, ale też przy okazji dość mocno podbiją cenę zestawu. Poprzedni dron FPV od DJI był większy, cięższy, miał odsłonięte śmigła, a do tego kiepską kamerę. Miało być dobrze, a skończyło się tak, że wszyscy latali z zamontowanym GoPro na tym dronie od DJI. W drugim podejściu dostaliśmy Cinewhoopa, czyli drona, który jest zintegrowany z osłonami na śmigła. Jest on mniejszy, bo 18 cm oraz lżejszy, bo waży około 410 gram. Mimo wszystko nie łapie się w tym segmencie do 250 gram, więc łapie się w te mocniejsze restrykcje. Ten rozmiar i osłony ułatwiają nam latanie w jakichś wąskich przestrzeniach, wśród gałęzi drzew, czy nawet w budynkach. I świetne jest to, że w szczególności z nowymi goglami, o których sobie zaraz pogadamy, ten zestaw jest bardzo kompaktowy. I mimo że dron nie jest składany, no to nie potrzebujemy jakiegoś wielkiego, osobnego plecaka, tylko mi na przykład Avata wchodziła w normalny plecak fotograficzny z masą innego sprzętu, który zazwyczaj zabierałem ze sobą i wszystko się tam mieściło. Wracając do budowy, mamy tu do czynienia z plastikową konstrukcją. No nie jest to rama wzmacniana włóknem węglowym, ale oglądałem sporo crash testów i wyszło im to całkiem solidnie. Małe uderzenia nie powinny być dla tego drona straszne. Ja z własnego doświadczenia ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, bo nie udało mi się zaliczyć jakiejś spektakularnej gleby, w razie czego w sprzedaży jest dostępnych sporo części zamiennych, więc pewne naprawy będziecie w stanie wykonać sami. Na dole tej konstrukcji znajdziemy czujniki, ale są to jedyne czujniki, więc brak tu chociażby wykrywania przeszkód z przodu.
tak jak było to w poprzednim dronie FPV od DJI. Bateria jest montowana z tyłu, bateria jest 4S, w teorii starcza na 18 minut, tak jest w specyfikacji, no ale nikt nie będzie wisiał w bezwiecznych warunkach takim dronem. Będzie to zależało od trybu, w jakim latacie, ale realnie no to trzeba się nastawić na 10-12 minut latania, no warto mieć dodatkową baterię. To i tak bardzo dobry wynik, gdy porównujemy to do takich tradycyjnych dronów FPV, gdzie po kilku minutach trzeba już wracać. Natomiast jeśli jesteście przyzwyczajeni do takich tradycyjnych dronów typu Mini 3 Pro czy R2S, no to ten czas może Wam się wydawać dość krótki. I tu mała uwaga, bateria potrafi się przy pewnej sile uderzenia wypiąć. No jak wiadomo, im będziecie ją więcej wpinać, wypinać, no to tym bardziej to będzie prawdopodobne. No i jak bateria wypadnie, to ani go w tym trybie Turtle Mode nie podniesiecie do pionu, żeby ponownie wystartować. No i po prostu trudniej będzie takiego drona zlokalizować. Na szczęście no, ludzie już zaczynają przypinać albo takimi zwykłymi paskami od FPV tą baterię, a nawet niektórzy już sprzedają specjalne paski robione pod konkretnie tego drona. Przy budowie nie sposób też wspomnieć o tragicznym umiejscowieniu slotu na kartę pamięci. Jeśli macie wielkie palce, to wyjmowanie i wkładanie karty do tego slotu znajdującego się przy śmigłach no, będzie utrudnieniem. Czasem lepiej zostawić kartę w slocie, a dane po prostu zgrywać przez kabel. Z przodu znajduje się kamera na jednoosiowym gimbalu. Kamera to jest 1/1,7, czyli większa niż chociażby w DJI R2, ale sensor jest mniejszy niż w Mini 3 Pro. Nagrywa szeroko, kąt widzenia 155 stopni, nagrywa 4K do 60 klatek i przy premierze można było narzekać, że nie da się ustawić mniejszej ilości klatek, na przykład 30, ale właśnie w grudniu DJI wydało aktualizację, która tą możliwość odblokowuje. I dzięki temu w gorszych warunkach oświetleniowych możemy wydłużyć czas naświetlania i dzięki temu też trochę obniżyć ISO. I uwaga, ta aktualizacja przyniosła jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Na przykład w płaskim profilu kolorystycznym D-Cine-like kolory będą teraz zapisywane w 10 bitach. Mamy teraz też opcję zmiany parametrów odszumiania i wyostrzania, a jak latacie w drugich goglach, to możecie nawet nagrywać w 120 klatkach w 2.7K. Szczególnie z tym zapisem kolorów pozamiatane. Avata ma też wbudowaną pamięć wewnętrzną 20 GB, więc nawet jak zapomnicie karty, no to jakieś tam ujęcie będziecie w stanie nagrać. Dron wyposażony jest w cyfrową stabilizację Rocksteady 2.0 i stabilizację, która trzyma Horizon Steady. Kamera pozwala też zapisywać dane z żyroskopu, więc jeśli sobie wyłączymy tą stabilizację cyfrową, to będziemy mogli później w programie Gyroflow uzyskać jeszcze bardziej płynne ujęcia. Jak oceniam jakość obrazka? Z jednej strony jest fajnie, jest ostro, widać detale. Obraz wygląda zdecydowanie lepiej niż to, co mogliśmy uzyskać w poprzednim dronie FPV od DJI. Porównywałbym to do jakości obrazka z Mini 2. Z drugiej jednak strony według mnie i według wielu osób Avata nagrywa gorzej niż GoPro, czyli popularna kamera na tradycyjnych dronach FPV. Zauważyłem też, że filmy nagrane Avatą bardzo łatwo sypią się w cieniach. Prawdopodobnie związane jest to z wielkością sensora. Gdy była premiera tego drona i wyszło wiele premierowych filmów od znanych twórców, jak na przykład Sam Kolder, no to ja czułem, że ta jakość odstaje od tego, co potrafią ci twórcy robić z ich dronami FPV. Na realizację dużych projektów komercyjnych bym się nie nastawiał z taką kamerą, ale być może mniejsze projekty komercyjne albo po prostu nagrać jakieś ujęcie fajne, które urozmaici nasz content na YouTubie, na Instagramie czy gdziekolwiek. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, ten dron jest mały, więc łatwiej nam będzie go zabrać i łatwiej będzie nam nagrać jakieś ujęcie, które później będziemy mogli wykorzystać w naszych mediach społecznościowych. I warto go mieć przy sobie, bo lata się tym mega przyjemnie. I mimo, że nie wykręca takich dużych prędkości jak poprzedni dron FPV od DJI, bo maksymalna prędkość to jest chyba 97 km/h w trybie manualnym. W trybie Sport polatacie jedynie z połową tej maksymalnej prędkości. Ogólnie lata się tym jak Cinewoopem, ale takim ciężkim Cinewoopem. Avata robi też zdjęcia, ja akurat tego nie testowałem, no bo brakuje tu jakichś wymyślnych trybów, czy chociażby strzelania zdjęć w rawach. Traktowałbym to raczej jako dodatek w myśl zasady, że czasami najlepsza kamera to jest akurat ta, którą posiadamy przy sobie. Avata jeszcze bardziej niż poprzedni dron FPV od DJI otwiera się na amatorskie latanie. I najbardziej chyba świadczy o tym fakt, że tego drona nie kupicie w zestawie z normalną taką aparaturą. Kupicie go jedynie z kontrolerem ruchowym, zwanym motion controllerem. Przy okazji testów Avaty miałem okazję pierwszy raz spróbować latania z motion controllerem. Tu gdzieś się pojawi film, gdzie szczegółowo omawiam ten kontroler i spoiler, latało się tym całkiem przyjemnie. Natomiast każdy, kto wkręci się w latanie FPV, prędzej czy później przesiądzie się na normalną aparaturę, którą bez problemu do Avaty podłączycie.
tylko musicie ją kupić osobno. Wspomniałem o tym amatorskim lataniu też dlatego, że ten dron napakowany jest systemami wspierającymi latanie. Jest tu wbudowany GPS, jest tryb RTH, dzięki któremu dron wróci do miejsca startu. Jest też przycisk awaryjnego hamowania, więc niezależnie jaki manewr wykonuje dron, no nagle zawiśnie od miejsca. Są różne tryby latania, które ułatwiają życie nawet tym, którzy latają w trybie manualnym, bo na przykład możemy sobie wystartować lub wylądować w takim trybie normal, gdzie dron utrzymuje swoją pozycję bez konieczności gdzieś tam manewrowania drążkiem. Zdecydowanie cała ta elektronika ułatwia życie. Prosty przykład. Latamy sobie nad wodą zwykłym dronem FPV i gdy stracimy zasięg, dron spadnie do wody. Gdy sobie latamy awatą nad wodą i stracimy zasięg, to dron przełącza się w tryb automatycznego powrotu do miejsca startu i sam do nas zaczyna wracać. Drugi przykład. Robimy jakiś manewr, tracimy orientację czy panowanie nad dronem i w panice wciskamy przycisk awaryjnego hamowania. Dron sobie zawiśnie w powietrzu, a my będziemy w stanie sytuację opanować. Przy tradycyjnym dronie FPV, no gdybyśmy stracili to panowanie, to prawdopodobnie skończyłoby się spotkaniem drona z ziemią. Zanim przejdziemy do omówienia tych nowych gogli, to chciałbym podziękować sklepowi Megadron za wypożyczenie tego drona na testy. Kilka słów o nowych goglach. Zacznę od dobrej informacji. Ta grudniowa aktualizacja przyniosła też możliwość współpracy tych gogli z starymi jednostkami typu Caddx Vista czy DJI Air Unit. Są pewne ograniczenia, ale można śmiało stwierdzić, że ten największy lament dotyczący braku wstecznej kompatybilności nie jest już aktualny. Co do samych gogli, to trzeba koniecznie docenić tu podręczność. Jak złożymy antenki, no to bez problemu zmieścimy je w plecaku. No i przez to, że mało ważą, no to nie odczuwamy tego ciężaru na głowie. Natomiast ten kształt nie wszystkim pasuje. W moim przypadku one nie były idealnie dopasowane i przepuszczały mi trochę światła. Ekrany OLED robią robotę. Jeśli nigdy nie lataliście w goglach DJI wspieranych przez cyfrową transmisję, to musicie mi uwierzyć na słowo, że obraz jest super. Wyraźnie widzimy jakieś małe gałęzie i jesteśmy w stanie po prostu lepiej kontrolować to, gdzie chcemy latać. Całość fajnie wpływa na poziom imersji. W goglach mamy możliwość ustawienia rozstawu soczewek oraz korekcji, jeśli mamy wadę wzroku. Ja się osobiście z tym nie spotkałem, ale niektórzy też skarżą się na to, że te soczewki parują, że tam zabrakło jakiejś powłoki, która by przed tym zabezpieczała. W goglach jest też slot na kartę pamięci, żeby móc nagrywać to, co widzimy w goglach. Goglami sterujemy za pomocą płytki dotykowej, która się znajduje na boku urządzenia i bateria wytrzymuje niby do 2 godzin, ale mi się udawało tak latać 4-5 razy, więc szału nie ma, ale kilka pakietów będziecie w stanie na tym wylatać. Przechodząc do pytania, czy warto kupić tego drona? Tu przede wszystkim trzeba się zastanowić, czego potrzebujecie, bo jeśli szukacie drona, takiego, żeby nagrać takie epickie, stabilne ujęcia, to raczej bym spoglądał w stronę, nie wiem, Mini 3 Pro czy R2S. Avata to nie jest sprzęt do takich zastosowań. Ten sprzęt nawet z wiatrem radzi sobie gorzej. On jest stworzony do nagrywania dynamicznych ujęć FPV, gdy lecimy nisko przy ziemi i jeszcze coś przy okazji na przykład wymijamy. I jeśli chodzi o konkretnie zastosowanie FPV, to ja z Avatą bawiłem się świetnie, czyli uważam, że warto. Jest to fajny, kompaktowy, ale przede wszystkim kompletny zestaw, który jest napakowany systemami wspierającymi i pozwoli Wam nagrać fajnie wyglądające ujęcia. Ujęcia, które mają zapisane też dane z żyroskopu, więc można je dobrze wystabilizować w postprodukcji. A gdyby jakość Was nie zadowalała, to GoPro też to udźwignie. Trzeba jednak wspomnieć o minusach. Jeśli siedzicie w FPV i kręci Was ta cała otoczka zrób to sam, no to prawdopodobnie nie będzie to dron dla Was. Bo to gotowiec przeznaczony dla osób, które napatrzyły się na ładne ujęcia FPV w internecie albo znudziły się lataniem tradycyjnymi dronami i chcą spróbować w FPV, ale chcą to zrobić prosto, bez zastanawiania się jak zacząć, bo tą grupę docelową widać bardzo dobrze jak na tacy, patrząc na zawartość zestawu, w którym nie można kupić normalnej aparatury, tylko trzeba tą Avatę wziąć z motion controllerem. Z motion controllerem, którego ogarnie nawet Wasza mama. Tak, Twoja mama może latać w FPV. Inne minusy. Dron jest głośny, będzie przyciągał uwagę innych ludzi, to Wam mogę zagwarantować. Do tego ma tragicznie umiejscowiony slot na kartę pamięci. Obraz z kamery nie jest idealny, nie nastawiajcie się nawet na jakość Mini 3 Pro. Dodatkowo za ten zestaw trzeba sporo zapłacić. Za akcesoria również w tradycyjnych FPV, baterie kupicie dużo taniej, ale jeśli ktoś gdzieś tam ma do czynienia z tymi dronami z GPS-em od DJI,
no to raczej te ceny nie powinny go aż tak zaskakiwać. Tyle z mojej strony poopowiadałem, pokazałem Wam trochę materiałów, ale ostateczna decyzja zakupowa należy oczywiście do Was. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym dronie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!